Times in which we live are exciting, aren't they? Czasy, w których żyjemy, są podniecającymi czasami, prawda? There's so much going on in the world right now. Ileż to rzeczy dzieje się dzisiaj na świecie. Certainly no one here in Poland can forget the events that happened in 1989. Zapewne nikt nie zapomni w Polsce tego, co tutaj wydarzyło się w 1989 roku. Major changes in the lives of many millions of people in Eastern Europe. Główne zmiany, jakie nastąpiły w życiu milionów ludzi w Europie Wschodniej. And who can forget the Gulf War? Kto może zapomnieć wojnę w Zatoce Perskiej? In which we saw the beginning of what some people call a new world order. W której to postrzegaliśmy to, co niektórzy ludzie nazywają nowym porządkiem świata. And other people call a new world disorder. A inni powiadają, że to jest nowy nieporządek, bezład świata. In the last few years we're experiencing an incredible explosion of knowledge. W ostatnich latach obserwujemy niezwykłą eksplozję umiejętności i wiedzy. I'm sure you've heard of the internet. Zapewne słyszeliście o internecie. No one planned it. Nikt tego nie planował. No government controls it. Żaden rząd tego nie kontroluje. And yet it enables people in every country to contact each other almost instantly. A mimo to każdy człowiek z każdym następnym, niezależnie od tego, gdzie na świecie się znajdują, momentalnie mogą utrzymywać łączność. As I sit at my computer, I can exchange notes with somebody in Moscow. Siedząc przy moim komputerze, mogę wymienić informacje z kimkolwiek w Moskwie. And send something off to South Africa in the next moment. A w następnym momencie łączę się z południową Afryką. And we can be constantly learning from one another. Bezustannie możemy jeden od drugiego zdobywać wiedzę. I have access to every major library in the world. Mam dostęp do każdej liczącej się biblioteki na świecie. And if you are connected to the internet, i jeżeli ty jesteś podłączony też do internetu, you can know about every book in Andrew's library. Możesz natychmiast posiąść tę całą informację o każdej książce na Andrews. Because our entire card catalog is now on the internet. Dlatego, że cały katalog naszej biblioteki znajduje się w tym zasobie informacji internetu. It's an incredible explosion of knowledge taking place in the last few years. Niesamowita eksplozja umiejętności i wiedzy, która realizowana jest w ostatnich latach. We're also living in a time of the most beloved pope, perhaps in centuries. Żyjemy również w okresie pontyfikatu najbardziej umiłowanego ze wszystkich papieży na przestrzeni wielu set lat. A pope who has gained the respect even in the secular world. Papieża, który zdobył sobie szacunek nawet w świecie zeświadczonym. There are some very remarkable things happening in the world's weather right now as well. Nawet gdy patrzymy na pogodę tego świata, to dzieją się rzeczy niesamowite. We think of the incredible heat wave in the United States. Myślę w tej chwili o tej fali gorąca w Stanach Zjednoczonych, which I managed to escape on only the third day to come here. Od której udało mi się uciec trzeci dzień. Zaraz po tym, jak się to zaczęło. Have no fear. I heard in Berlin that it will be here by Friday. Będąc tutaj w Berlinie już w piątek miałem wieści, że to tu może ściągnąć. Now that was a couple days ago, but usually these reports are pretty accurate. Kilka dni temu to zapowiadano. Zwykle te sprawozdania i te zapowiedzi się sprawdzają. We hear about earthquakes in more and more places. Słyszymy o coraz częściej, w coraz więcej miejscach występujących trzęsieniach ziemi. We hear about ozone holes. Również o dziurze ozonowej. I experienced it firsthand a year ago. Rok temu doświadczyłem, czym jest dziura ozonowa. I was in New Zealand in January. Byłem w styczniu w Nowej Zelandii. And on the television they were describing the weather in terms of burn times. I w telewizji podawano zapowiedź pogody w aspektach w ogóle poparzeń słonecznych. The temperatures were roughly what we were experiencing today and yesterday. Temperatura była mniej więcej taka, jaką mieliśmy tutaj wczoraj czy dzisiaj.
And yet you could suffer sunburn in 18 minutes or 19 minutes or 22 minutes in New Zealand. A jednak w Nowej Zelandii na przestrzeni 18, 19, 22 minut można było doznać poparzenia słonecznego. They feel the difference. Człowiek czuł na sobie tę różnicę. There was something painful about standing in the sun. To było coś bolesnego, gdy człowiek eksponował swój naskórek na słońce. And scientists are carefully studying the possibility that a similar ozone hole is developing over this part of the world. I uczeni w tej chwili coraz bardziej zajmują się tą kwestią i prawdopodobnie w tej części świata kształtuje się taka sama dziura ozonowa. And some suspect that it is centering on Eastern Europe. Niektórzy uważają, że ona usadowiła się nad centralną Europą. We also have heard news that a comet has struck the planet Jupiter. Dowiedzieliśmy się również o tym, że kometa upadła i zderzyła się z Jupiterem. If the same event had happened on Earth, we wouldn't be here. Gdyby to samo przydarzyło się Ziemi, to już by nas tu nie było. And all this comes at a time as we approach the year 2000. I to wszystko dzieje się w tym czasie, w miarę jak zbliżamy się do roku 2000. A year that is attracting increasing attention even in the secular world. Rok, który staje się coraz bardziej atrakcyjny i przykuwa uwagę nawet ludzi sekularyzowanych. And with all these exciting events taking place, Biorąc pod uwagę te wszystkie ekscytujące wydarzenia, more and more Christian people are asking questions about if this is the time when Jesus is going to come. coraz więcej chrześcijan zadaje pytania, czy to jest ten czas, kiedy Pan Jezus powróci? Is this the time to discover the date of Jesus' return? Czy to jest czas, kiedy poznamy dzień powtórnego przyjścia Chrystusa? Is this the final generation of Earth's history? Czy to pokolenie to jest ostatnie pokolenie na ziemi? Many Roman Catholics think so. Wielu rzymskokatolików myśli, że tak. About 25 years ago, I took a tour through St. Peter's Cathedral in Rome. Około 25 lat temu zwiedzałem katedrę Świętego Piotra w Rzymie. And that was a couple of popes back. To było chyba 2 papieży wcześniej, przed Janem Pawłem. And we came to a certain place in St. Peter's Cathedral. Doszliśmy do pewnego miejsca tam w tej katedrze. And there on this stone were chiseled all the names of the popes, going all the way back to somebody named Peter. I tam na takiej skale wyciosane były imiona wszystkich papieży, patrząc wstecz aż do kogoś, kto miał na imię Piotr. And that stone was nearly filled with the names of popes. Te płyty kamienne były już wypełnione imionami papieży. There was just a small space near the bottom. Zostało tylko trochę na dole miejsca. Room enough for about 6 names at the time. W tamtym czasie było miejsce, chyba jeżeli pamiętam, na 6 nazwisk, na 6 imion. And the guide explained to me. I wtedy przewodnik powiedział mi, wyjaśniając, Many Catholics believe that when this stone is filled with the names of popes, Jesus will come. że gdy ta tablica zostanie zapełniona imionami papieży, wtedy przyjdzie powtórny Pan Jezus. And I thought that was very interesting. Dla mnie było to coś bardzo interesującego. And then I visited the Cathedral of St. Paul's in Rome. Odwiedziłem też katedrę Świętego Pawła w Rzymie. And as you look around the upper reaches of that church, you will see many circles. I patrząc po prostu, rozglądając się w tym kościele, tam zauważyć można wiele takich kręgów. And in each circle you will see a painting of a pope. I w każdym takim kręgu znajduje się podobizna papieża, malowidło. And they are all there, going all the way back to whoever this Peter was. I wszystkie tam się znajdują, znowu odliczając wstecz aż do kogoś, kto miał na imię Piotr. And I noticed that there were a number of empty circles. Zauważyłem też, że było kilka pustych kręgów. 15 to be exact. Dokładnie 15 było niezamalowanych. And the guide explained to me. I wtedy przewodnik wyjaśnił mi. We believe that when all of these circles are filled with paintings of popes, that Jesus will come. I powiedział, wierzymy, że gdy wszystkie będą już namalowane, idzie Chrystus. Now I had a problem. I teraz mam problem. Which one was telling the truth? Który z przewodników mówił prawdę? And then I flew over to Europe just a few days ago. Kilka dni temu przyleciałem do Europy. And sitting next to me were 2 ladies. A obok mnie siedziały 2 niewiasty.
And we began to talk about why we were traveling. Zaczęliśmy rozmawiać o celu naszych podróży. And they told me they were going to Medjugorje. I powiedziałem mi, że do Medjugorje lecą. It's apparently a place in Bosnia. Jest to miejsce w Bośni, Where every day visions of Mary are taking place. gdzie codziennie ukazuje się Maria. And they believe that these are signs that Jesus is about to I come. te niewiasty wierzą, że to jest znak bliskości powrotu Pana Jezusa. Many Protestants think that Jesus is coming soon. Wielu protestantów uważa, że Chrystus wkrótce powraca. Not too long ago, a book came out. Nie tak dawno temu została wydana książka. It was called 88 Reasons Why Jesus is Coming in 1988. Miała tytuł 88 powodów, dlaczego Chrystus powraca w 1988 roku. And a year later, a second edition was published. Rok później kolejne wydanie było opublikowane. 89 Reasons Why Jesus is Coming in 1989. Tytuł był 89 powodów, dlaczego Chrystus przychodzi w roku 1989. I never saw the second edition, Ja nigdy nie widziałem tego drugiego wydania. but I suspect that the 89th reason is that he didn't come in 1988. Sądzę, że 89. przyczyną było to, że nie przyszedł w roku 1988. Many millions of Protestant Christians in America believe that Jesus is coming soon. Miliony protestantów amerykańskich wierzy, że Chrystus jest tuż, że powraca. They remember the saying of Jesus that this generation shall not pass. Mówią właśnie i pamiętają na te słowa Chrystusa, że to pokolenie nie przeminie. They believe that that generation began in 1967. Wierzą, że to pokolenie rozpoczęło się w 1967 roku. There are at least 40 million Americans that believe this. Przynajmniej 40 milionów Amerykanów tak wierzy. That when the Israelis took Jerusalem, that a clock began and Jesus will come within 40 years. Wierzą, że gdy Izraelici założyli sobie państwo, od tego czasu uruchomiony został zegar, który będzie pracował przez 40 lat. Many Seventh-day Adventists also believe that we have entered the final few years before Jesus comes. Również wielu adwentystów jest przekonanych, że weszliśmy w ostatnią fazę. Ostatnie kilka lat dzieli nas od powrotu Jezusa. Perhaps you have heard that the earth will be 6,000 years old in about 2 years. Prawdopodobnie słyszeliście o tym, że za 2 lata ta ziemia liczyć sobie będzie już 6000 lat. And it is attractive to think that Jesus would come in such a year. I właśnie byłoby to wielką atrakcją, gdyby w tym roku przyszedł Jezus Chrystus. Perhaps you have heard that right now is the 40th Jubilee year since Jesus' death. Słyszeliście zapewne, że w tym roku jest 40. rok jubileuszowy od śmierci Jezusa Chrystusa. And that means that the final events have moved to motion within the last few months. A oznacza to, że ostatnie wydarzenia w tych kolejnych następujących miesiącach mają się rozegrać. Or perhaps you've heard about the hitchhiker Być może słyszeliście również o tych porywaczach. who recently got a ride from some Adventist young people. Jeden po prostu z nich wywodzi się z grona młodzieży adwentystycznej. And they brought him into the back seat of the car. Przepraszam, to jest autostopowicz, którego ktoś zabrał do samochodu. And as they were driving, the voice behind them said, "You Adventists are really fools." A gdy jechali tym samochodem, gdzieś głos z tyłu niego odezwał się: wy adwentyści jesteście naprawdę głupi. They said, "What do you mean?" Co masz na myśli? Zapytał. "Oh, Jesus is coming much sooner than you think." Pan Jezus wcześniej przyjdzie niż wy myślicie. When they turned around to look, he was gone. Gdy się odwrócili, po prostu nie było nikogo. Have you heard any stories like these? Czy słyszeliście takie opowieści? How should we respond to these types of expressions? Jak powinniśmy reagować na tego rodzaju objawy działalności? Can we know that Jesus is coming in the next couple of years? Czy możemy wiedzieć o tym, być pewni, że Jezus za następne na przykład 2 lata wraca? How should we react to the soon coming of Jesus? Jak powinniśmy reagować na te ogłoszenia rychłego przyjścia? How shall we live? Jak powinniśmy żyć w tym czasie? I would like to suggest something this evening. Chciałbym dzisiaj wieczorem coś wam zasugerować. I would like to suggest there are at least 3 major problems
with all of these things that I've just told you. Chciałbym zwrócić uwagę na przynajmniej 3 główne problemy, które wynikają z tego, co do tej pory powiedziałem. I have serious concerns about those who would like to date just when Jesus is going to come. Ja naprawdę poważnie martwię się o tych, którzy chcieliby ustanawiać datę powtórnego przyjścia Chrystusa. First of all, each of these attempts requires a leap of logic. Każda z takich prób domaga się wyobcowania z logiki. I mean, when you're standing in front of that stone in St. Peter's Cathedral, I'm sure it's a very impressive thing. Stojąc przed tą tablicą z imionami papieży w katedrze świętego Piotra, trzeba przyznać, to wywiera wrażenie. And if someone seems to be having a vision of Mary, I'm sure that's a very impressive thing. Gdy ktoś zgłasza, że ma widzenia Maryi, to wywiera wrażenie. Wywołuje wrażenie. And if someone explains to you that the earth will be 6,000 years old in a couple of years, these are very impressive things. Gdy ktoś ci dokumentuje, że Ziemia będzie liczyła sobie za 2 lata 6000 lat, to nie jest bez wrażenia. And it can be tempting to give up our minds and join the bandwagon. I możemy znaleźć się w obliczu takiej pokusy, aby wskoczyć do tego pojazdu. But unfortunately, there is a serious logical problem with each of these. Ale na nieszczęście dla tych poglądów istnieją poważne luki, problemy logiczne w tym rozmowaniu. If you accept the Bible, you ought to have serious problems with each of these. Jeżeli akceptujesz Biblię, to będziesz miał zawsze poważne problemy z tymi poglądami. Nowhere does the Bible tell us how many popes there will be before Jesus comes. Nigdzie Biblia nie mówi o tym, ilu papieży będzie na tej ziemi, zanim Chrystus przyjdzie. Nowhere in the Bible does it tell us that the last generation will see the secular conquering of Jerusalem. Nigdzie nie jest powiedziane, że ostatnie pokolenie na tej ziemi będzie świadkiem podboju Jeruzalemu. Nowhere does the Bible tell us that the earth will be 6,000 years old when Jesus comes. Nigdzie w Biblii nie znajdziemy tekstu, że Chrystus przyjdzie wtedy, gdy ziemia będzie liczyła 6000 lat. The truth is, you can't even establish the exact age of the earth from the Bible. Co więcej, na podstawie Biblii nie da się dokładnie określić wieku ziemi. Those who say that it will be 6,000 years old in 1997 simply are not basing it on solid scripture study. Ci, którzy powiadają, że w roku 1997 Ziemia będzie liczyła 6000 lat, nie potrafią udokumentować tego z Biblii. And nowhere does the Bible teach that a certain number of jubilees will lead to the second coming. Biblia również nigdzie nie mówi o tym, że określona liczba lat jubileuszowych doprowadzi do powtórnego przyjścia Chrystusa. For each of these proposals you have to make a leap of logic. Właśnie, ażeby uchwycić się którejkolwiek z tych propozycji, trzeba wyzbyć się logicznego myślenia. You have to accept a certain assumption before you can believe it. Zanim w to i cokolwiek z tych rzeczy uwierzysz, musisz zgodzić się na określone założenia. You certainly have to go beyond what the Bible teaches in each case. Musisz wyjść z tego, co uczy Biblia i uchwycić się czegoś innego. But what about that hitchhiker? A co z tym autostopowiczem? Surely that must have been an angel. To musiał być na pewno anioł. Well, let me tell you something. Ale pozwólcie, że coś powiem. I first heard that story in 1967. W 1967 roku po raz pierwszy słyszałem to opowiadanie. And that story has been told and retold for 30 years. I przez 30 lat ta historia jest opowiadana. And every time people tell it, they tell it as if it were brand new. A każdorazowo, gdy ktoś to opowiada, to się dopiero co stało. But the reality is, if it was an angel, the angel was wrong. Ale jeżeli to był nawet anioł, to i tak się pomylił. I never dreamed in 1967 that I would still be here in 1995. W roku 1967 mnie się nawet nie śniło, że ja będę jeszcze na tej ziemi w roku 1995. We need to be very, very careful with stories of this kind. Musimy bardzo uważać na tego typu opowiadania. For whatever reason, when it comes to the timing of Jesus' second coming, all kinds of stories seem to take place. Właśnie w miarę zbliżania się powtórnego przyjścia Chrystusa
wszelkiego rodzaju tego typu opowiadania pojawiać się będą i są. The question that matters is, what does the Bible teach? Ale to, co nas najbardziej interesuje i kwestia, którą chcemy się zająć, to co Biblia o tym mówi. Let me encourage you to turn to Acts chapter 1. Otwórzmy 1 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, and verses 6 and 7, wiersz 6 i 7. where we have a statement from Jesus directly on this point. Gdzie sam Pan Jezus wypowiada się w tej kwestii, dokładnie w tej kwestii. The disciples came to Jesus. Uczniowie przyszli do Pana Jezusa. Verse 6. W wierszu 6 czytamy. So when they met together, they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? The disciples are asking when Jesus is going to come. Uczniowie pytają, kiedy On przyjdzie. We'll look at another time when they ask this question tomorrow night. Na inne tego typu pytanie spojrzymy jutro wieczorem. And Jesus there gives a very, very surprising answer. I Jezus udziela bardzo zaskakującej odpowiedzi. But for tonight, Acts 1, I think, is very, very important for us. Dzisiaj wieczorem to, o czym czytamy tutaj w Dziejach Apostolskich, dla nas jest bardzo ważne. Notice Jesus' answer to the question in verse 7. Zwróćcie uwagę na odpowiedź Chrystusa na to pytanie. He said to them, Rzekł do nich, It is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority. nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. I will give a translation from the Greek. Ja przekażę wam przekład bezpośrednio z języka greckiego. It is not for you to know the times and the seasons. To nie dla was, ażebyście wiedzieli czasy i pory. The Father has reserved those to his own authority. Ojciec to zarezerwował dla samego siebie. It is not for you to know just when Jesus will come. To nie wy powinniście wiedzieć, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Why? Dlaczego? Because it wouldn't be good for you to know. Bo to by nie było dla was korzystne i dobre. There was a time in my life when I thought I knew when Jesus was going to come. Był taki czas w moim życiu, kiedy byłem przekonany, że wiem, kiedy Pan Jezus przyjdzie. It was in the late 1950s. To było w końcówce lat 50. And I was 9 or 10 years old at the time. Miałem wtedy 9 czy 10 lat. And someone came and presented a very interesting topic. Ktoś przybył do nas i przedstawił bardzo interesujący temat. He stated that as it was in the days of Noah, so shall it be when Jesus comes. Powiedział, powołując się na tekst, tak jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. He pointed out that Noah preached for 120 years. I wykazał, że Noe kazał przez 120 lat. And he concluded that the Adventist Church would preach for 120 years before Jesus I comes. zakończył w konkluzji, że Kościół Adwentystów będzie kazał Ewangelię temu światu 120 lat. And he showed that the Adventist message began in 1844. Wykazał, że w 1844 roku to poselstwo zaczęto głosić. And that Jesus would therefore come in 1964. I konsekwentnie Chrystus przyjdzie w roku 1964. Why was I excited? O, jak podniecony byłem. It seemed so clear. To było przecież takie wyraźne. It made so much sense to me. To było sensowne, przynajmniej dla mnie. And I made serious plans. I ja planowałem bardzo poważnie. I was going to start getting ready for Jesus to come in 1962. W 1962 roku rozpoczynam przygotowania na powrót Jezusa. You know what happened? Wiecie, co się stało? By the time 1962 came, I'd forgotten all about it. Gdy przyszedł rok 1962, ja już o wszystkim zapomniałem. It was not good for me to know. To nie było dobre, ażebym wiedział. Because the date was about 6 years off, I put off my preparation. Z uwagi na to, że od tamtego czasu miało to nastąpić dopiero za 6 lat, ja sobie odłożyłem na potem przygotowania.
You see, date setting carries two dangers. Ustanawianie dat zawiera w sobie dwa niebezpieczeństwa. If the date is too near, Jeżeli data jest zbyt bliska, and the time passes, people become discouraged. czas mija, nic się nie stało, ludzie się zniechęcają. But if the date is too far away, Ale jeżeli data jest odległa, you say, oh, I have plenty of time. mówisz, ja mam jeszcze dużo czasu. I can start getting ready for Jesus to come 3 years, 13 years, 20 years from now. No, za 3, 13, 20 lat od teraz mogę rozpocząć przygotowania. And you don't even know that the truck might run over you on the road out here tomorrow. I nie masz pojęcia o tym, że jutro ciężarówka cię może rozgnieść na drodze. It is extremely dangerous to focus on the far future as a time for Jesus to Jakże come. niebezpieczne jest koncentrowanie się na odległej przyszłości i wiązanie jej z powtórnym przyjściem Chrystusa. The Bible offers a better way to plan for the soon coming of Jesus. Biblia oferuje nam lepszy sposób przygotowania na powtórne przyjście Chrystusa. But before we come to the solution, let me share one more problem that I have with this whole concept of setting dates for Jesus to Ale come. zanim będziemy mówić o rozwiązaniach naszej sytuacji, pozwólcie, że powiem jeszcze o jednym problemie, który jawi mi się w związku z tymi ustanawianiami różnych dat. And that is the example of the first coming of Jesus. To jest przykład oparty na pierwszym pojawieniu się na tej ziemi Chrystusa. There were people in the first century who were calculating the time when the Messiah would come. W pierwszym wieku naszej ery byli ludzie, którzy wyliczali czas przyjścia Mesjasza. The movement is called today Jewish apocalyptic. Nazywa się to apokalipsą żydowską. There were people who were working out careful charts. Byli ludzie, którzy wypracowali dokładne diagramy. They could give you in detail just when each event would take place between their day and the Oni Messiah's coming. dokładnie rysowali, jakie wydarzenia poprzedzą przyjście Jezusa Chrystusa. And I many kiedy. people were calculating the time when the Messiah would come as right about the time that Jesus came. I wielu z nich wyliczało czas mniej więcej na ten okres, kiedy pojawił się Jezus. They had the Old Testament prophecies worked out in detail. Oni mieli rozpracowane, szczegółowo rozpracowane proroctwa starotestamentowe. Do you know who these people were? Wiecie, kim byli ci ludzie? We call them Pharisees today. Dzisiaj nazywamy ich faryzeuszami. And what did the Pharisees do? Co oni robili? They rejected the Messiah when he came. Gdy Mesjasz przyszedł, to go odrzucili. Why did they reject him? Dlaczego go odrzucili? Because he didn't conform to the charts. Dlatego, że on po prostu nie sprawdzał się im w ich diagramach. He didn't come in just the way that they were expecting. On nie przybył w taki sposób, jak się go spodziewali. He didn't come at just exactly the time that they had calculated. On nie przyszedł dokładnie w czasie, który im z rachunków wynikał. The amazing thing is that by laying out the future in so much detail, they missed it when it came. Właśnie to było to niebezpieczeństwo, że tak detalicznie rozpracowując tę przyszłość, odrzucili go wtedy, gdy przyszedł. We know that Paul was a Pharisee. Wiemy, że Paweł był faryzeuszem. And there's a doctoral student at Andrews University Jest pewien student, który robi doktorat na Andrews University, who's doing his dissertation in Jewish apocalyptic. który pisze pracę naukową na temat apokaliptyki żydowskiej. And he has demonstrated that Paul was a believer in Jewish apocalyptic. I wykazuje w tej pracy doktorskiej, że Paweł wierzył w te założenia apokaliptyczne. And according to Jewish apocalyptic, when the Messiah would come, the world would end. A zgodnie z tymi wyliczeniami przyjście Mesjasza miało oznaczać koniec świata. And the new heavenly world would take its place. A nowy niebiański świat miał objąć panowanie. Can you see why Paul rejected Jesus? Czy widzicie, dlaczego Paweł odrzucił Jezusa? Because the new world hadn't come. Dlatego, że nowy świat nie nastąpił. The old world hadn't ended. Stary się nie zakończył. If Jesus was the Messiah, then the whole apocalyptic was wrong. Jeżeli Jezus z Nazaretu był Mesjaszem, to cała apokaliptyka się myliła. If Jesus had come and died
and the world hadn't come to an end, gdyby Jezus przyszedł i umarł, a świat się nie zakończył, then Jesus was a fraud. to Jezus był oszustem. And Paul was so angry about it that he was out to kill everybody who believed in Jesus. I Saul był tak tym rozgniewany, że był gotowy zabić wszystkich, którzy uchwycili się wiarą Jezusa. Because Jesus didn't fit Paul's calculations Bo of the end. Jezus nie pasował w te wyliczenia Saulowe. Could we make the same mistake today? Czy nam dzisiaj zagraża to samo niebezpieczeństwo? You know what changed Paul's mind, don't you? Wy wiecie, co zmieniło pojęcia Saulowe. He fell off his horse On spadł z konia. and he came face to face with Jesus. Spotkał się twarzą w twarz z Jezusem. And Jesus said, I am the Messiah, Jezus mu potwierdził swoją mesjańską misję. and you're fighting against me. A ty walczysz ze mną, powiedział. And Paul went and hid for 3 days, I Paweł po prostu przez 3 lata szedł. and he neither ate nor drank, Nie pił, nie jadł, ukrywał się jak gdyby. because he had to change his whole theology. Bo ta cała teologia musiała ulec przemianie. It just didn't work. Ona się nie sprawdzała. If Jesus was the Messiah, he had to start all over. Jeżeli Jezus jest Mesjaszem, to On musi wszystko na nowo rozpoczynać. Paul was fortunate in this sense. Paweł w tym względzie miał szczęście. Not everyone gets a chance to change their theology after it's too late. Nie każdy ma szansę zmiany swoich poglądów teologicznych, zanim jest za późno. It is far safer to follow the scriptures rather than these types of O calculations. ileż bezpieczniej jest wobec tego podążać za Biblią, a nie tego rodzaju wyliczanką. Turn with me to another text. Otwórzcie ze mną jeszcze inny tekst. John 14:29. 14 rozdział Ewangelii według Jana i wiersz 29. John chapter 14 verse 29. 14 rozdział, wiersz 29. And there are several texts like this in the New Testament. Takich tekstów w Nowym Testamencie jest więcej. But we will read just this one as an example. Ale my ten tylko przeczytamy jako przykład. Jesus is speaking in verse 29. To są słowa Jezusa. I have told you now before it happens, so that when it does happen, you will believe. Teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Jesus does not say, Jezus nie mówi, I have told you ahead of time, powiedziałem wam wcześniej, so that you can have it all worked out ahead of time, abyście to wszystko sobie wypracowali, zanim to się stanie. so that you can know the future ahead of time. A żebyście znali przyszłość, zanim ona się zrealizuje. What does he say? A co Pan Jezus powiedział? I told you ahead of time, Ja wam powiedziałem wcześniej, so that when it happens, you will know. abyście, gdy to się spełni, wiedzieli i It is wierzyli. dangerous to be more specific than the Bible. Istnieje niebezpieczeństwo pragnienia bycia bardziej specyficznym i szczegółowym jak Biblia. The second coming will not be the first time in history that God surprises people. Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa nie będzie pierwszym zaskoczeniem, z którym spotykał się lud Boży. It has happened over and over again. To się dzieje raz za razem. And in the coming nights, we're going to go verse by verse through some very important prophecies, particularly in the book of Revelation. W kolejnych wieczorach będziemy studiowali szczegółowo niektóre teksty, a głównie zajmiemy się tymi z Księgi Apokalipsy. It is very important that we understand just what these prophecies are telling us. Jest bardzo istotne, abyśmy zrozumieli, czego uczą nas te proroctwa, co w nich jest zawarte. But we must be careful not to make these prophecies say more than they are intending to Ale say. musimy uważać, aby nie wczytywać w te proroctwa czegoś więcej niż one mówią. There always tend to be two extremes in this subject. W tym przedmiocie zawsze istnieją dwie skrajności. There are people who don't care about the prophecies on one hand, Są ludzie z jednej strony, którzy w ogóle nie przejmują się proroctwami, and on the other hand there are people who want to make them say more than they intend to a say. z drugiej strony mamy ludzi, którzy chcą więcej wydostać z proroctw, niż one nam przekazują. We are approaching a time of increasing confusion.
My wchodzimy w okres wielkiego zamieszania i coraz bardziej nasilającego się zamieszania. And we will see that the only safe course during that time is to know the Bible. I stwierdzimy, że jedynym bezpiecznym zachowaniem w tym czasie, bezpieczne zachowanie opiera się na znajomości Biblii. And we'll be studying the Bible together very intensively in the evenings to come. W następnych wieczorach będziemy bardzo intensywnie studiowali nasze Biblię. It is also my plan after our seminar on a secular mindset. Również, gdy skończymy to nasze seminarium popołudniowe mówiące o stosunku do ludzi zeświadczonych, beginning sometime next week, a to będzie gdzieś na początku przyszłego tygodnia, we will have a seminar on how to study the book of Revelation. wtedy będziemy mieli inne seminarium, jak studiować Księgę Objawienia. So that when you go away from this place, you can study these prophecies for yourself. Abyście wyjeżdżając z tego miejsca sami wzięli proroctwa i mogli je studiować. So that you can be ready for the many confusing voices that are continuing to come as we approach the year Abyście 2000. byli przygotowani również na te wszystkie wprawiające zamieszanie głosy, które będą się nasilać w miarę zbliżania się do roku 2000. But now I want to turn to a most important question. A teraz chcę zwrócić uwagę na najważniejsze pytanie. What is the best way to approach the study of the end? Jakie jest najlepsze podejście do studiowania zagadnień czasów końca? I'd like to suggest three principles as we study about the end. Chcę wam zasugerować 3 zasady, które wiążą się ze studium czasów końca. First of all, we need to make Jesus the focus of all our study about the end. Przede wszystkim musimy w centrum uwagi usadowić Jezusa. We must never forget how the New Testament writers approach the end. Nigdy nie wolno nam zapomnieć o tym, jak pisarze nowotestamentowi podchodzili do czasu końca. They were not excited about all the earthquakes and the things that would happen before the end. Oni się nie ekscytowali tymi wszystkimi wydarzeniami, trzęsieniami ziemi, które będą miały miejsce w czasach końca. What excited the New Testament writers was that Jesus was coming back. Co ich ekscytowało, to, że Jezus powróci. Jesus was their best friend. Jezus, najlepszy ich przyjaciel. They couldn't wait for him to come back. Oni nie mogli się doczekać na Jego powrót. And they were looking forward to his return. Wyglądali Jego powrotu. To have all the details worked out was not of interest to them. Właśnie wypracowanie tych wszystkich szczególików dla nich nie było ważne. Many times people will try to set dates for Jesus to come. Wielokrotnie ludzie ustanawiali różne daty powrotu Pana Jezusa. And I believe that usually they are sincere, honest people. Ja przekonany jestem o szczerości, o takiej rzetelności tych ludzi. And usually they are very fine Christians. Są to naprawdę bardzo mili chrześcijanie. But they are concerned that so many people are not ready for Jesus to come. Ale oni są przejęci tym, że tyle ludzi nie jest gotowych na powtórne przyjście Jezusa. And so they urge that Jesus is coming soon so people will get alarmed. Wobec tego z taką gorliwością starają się ludzi potrząsnąć, przekonać, że On wkrótce wraca. They want people to start getting ready. Chcą, by ludzie zaczęli się przygotowywać. Do you remember what we talked about this morning? Pamiętacie o tym, o czym mówiliśmy dzisiaj rano? How works that are motivated by guilt Jak uczynki znajdują swoją motywację w poczuciu winy? works that are motivated by fear Uczynki motywowane przez strach are not genuine works. to nie są szczere i prawdziwe uczynki. The preparation for Jesus coming that pleases him Przygotowanie na powtórne przyjście Chrystusa, który sprawia Jemu przyjemność, is one that is founded on grace to jest to przygotowanie, które osadza się na łasce Jego, and founded on the gospel of Jesus. na Ewangelii Jezusa. Let me share with you a statement from one of my favorite authors. Pozwólcie, że podzielę się pewnym stwierdzeniem, jakie znalazłem u mojego ulubionego autora. Her name was Ellen White. Nazywała się Ellen White. And I think that she expressed this in this one statement more clearly than I've seen anywhere else. I mam wrażenie, że ona w tym jednym zdaniu potrafiła uchwycić tę myśl bardziej wyraziście, niż znalazłem gdziekolwiek indziej. I quote,
Cytuję. The shortness of time is urged as an incentive for us to seek righteousness and to make Christ our friend. Krótkość czasu jest po prostu nam przekazana po to, ażebyśmy szukali sprawiedliwości i Chrystusa uczynili naszym przyjacielem. This is not the great motive. Ale to nie jest ta wielka motywacja. It savors of selfishness. To pachnie samolubstwem. Is it necessary that the terrors of the day of God be held before us to compel us through fear to right action? Czy konieczne jest to, aby trwoga i przerażenie wynikające z Dnia Bożego jak gdyby zmuszało, nakłaniało nas do strachu i do czynów sprawiedliwości? This ought not to be. Jesus is attractive. Tak być nie powinno. Jezus jest kimś atrakcyjnym. To frighten people about the soon coming of Jesus is to appeal to the motive of fear and selfishness. Właśnie przerażanie ludzi rychłym przyjściem Chrystusa powoduje strach. I to nie jest właściwa motywacja. This is not the kind of motivation that leads people to Jesus. To nie jest motywacja, która prowadzi ludzi do Jezusa. It leads them to desperate action that will not avail. Ona prowadzi ich do desperackich poczynań, żeby jakoś z tego wyszli. How can we encourage people to be ready when Jesus comes? Jak można zachęcić ludzi do gotowości na powrót Jezusa? By preaching the beauty of Jesus himself. Właśnie poprzez kazanie piękna, jakie jest w Jezusie. Jesus is attractive. Jezus jest istotą atrakcyjną. And if you fall in love with Jesus, you will never lose your desire to see him come. I jeżeli zakochasz się w Jezusie, rozmiłujesz w Nim, to nigdy nie będziesz chciał rozminąć się z Nim, gdy przyjdzie. When the New Testament writers come to the end, they see Jesus. Gdy Nowy Testament, ta era zakończy się, zobaczymy Jezusa. When you're in love with Jesus, you will never need to be beaten into getting ready. I gdy jesteś rozmiłowany, rozmiłowana w Jezusie, to nigdy nie trzeba cię popędzać i bić, abyś się przygotował. When you're in love with Jesus, you don't need to be frightened to get ready. Jeżeli Go miłujesz, to nie trzeba cię przestraszać, przerażać i w ten sposób motywować do gotowości. I remember the time that I was in Africa. Pamiętam ten czas, kiedy pracowałem w Afryce. And I was there for about 7 weeks. Byłem tam przez 7 chyba tygodni. It was a long time to be away from my wife. To był długi czas rozłąki z żoną. Do you suppose that as the time went on, I began to lose all hope? Jak się wam wydaje, gdy czas mijał, to ja traciłem nadzieję? Do you suppose I stopped being interested in seeing her again? Jak się wam wydaje, że wtedy traciłem zainteresowanie w spotkanie z nią? The contrary was true. Zupełnie było odwrotnie. Because I am in love with my wife. Dlatego, że kocham moją żonę. And an interesting thing happened while I was away for so long. A gdy mnie nie było, to interesujące sprawy się działy. She was never sweeter than when we were apart. Ona nigdy nie była dla mnie słodsza niż wtedy, gdy trwała rozłąka. She was never more beautiful than when I was in Africa. Nigdy nie była dla mnie tak piękna, jak wtedy, gdy byłem w Afryce. In fact, the longer the time that we were apart, the greater was my desire to see her come. Im dłużej byliśmy daleko od siebie, tym większe było moje pragnienie spotkania się z nią. You see, if a couple is not in love, the distance might be the end of the relationship. Gdy małżeństwo wzajemnie się nie kocha, to rozłąka może być końcem ich wspólnego pożycia. But if the couple is in love, the separation only makes them more and more eager for the return. Ale gdy oni są w sobie rozkochani, to rozłąka tylko powoduje to, że oni nie mogą się doczekać, aż się znowu spotkają.
When we are in love with Jesus, it doesn't matter if it's 2 days, 2 years, or 20 years, we stay in love with Jesus. Gdy jesteśmy rozmiłowani w Jezusie, to jest nieważne, czy ta rozłąka trwa 2 dni, 2 miesiące, 20 lat. My tęsknimy za Nim. And as the time passes, we are only more eager for Him to come. A gdy czas mija, jesteśmy jeszcze bardziej zainteresowani Jego przyjściem. What is the solution for approaching the study of the end then? Jakie jest rozwiązanie w podejściu do studiowania wydarzeń czasów końca? It's to be ready every day. Chodzi o to, aby być gotowym codziennie. Matthew 24:42. 24 rozdział Ewangelii według Mateusza i wiersz 42. Jesus says, "Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come." Czuwajcie więc, mówi Pan Jezus, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Remember what he said in Acts 1 verse 7? Pamiętacie, co czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, 1 rozdział, wiersz 7? It is not for you to know. To nie wasza rzecz wiedzieć, kiedy to będzie. It is not good for you to know. To nie jest dobre dla was, gdybyście wiedzieli. Instead, be ready every day. Natomiast bądźcie gotowi codziennie. 1 Thessalonians 5. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, wiersz 1 do 6. Let's read first verses 1 to 3. Najpierw pierwsze 3 teksty przeczytajmy. Now, brothers, about times and dates, we do not need to write to you. For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać, sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. So he tells us here that the day of the Lord is coming like a thief in the night. Czytamy tutaj, że ten dzień pański nastanie jak przyjście złodzieja w nocy. Let me ask you, do you know when the thief is coming to your house? Czy ty wiesz, kiedy złodziej przyjdzie do twojego domu? Any of you know? Ktoś z was wie? Of course not. Oczywiście, że nie. A thief would never come when you expect him, right? Złodziej nigdy nie przyjdzie wtedy, kiedy na niego czekasz. But a different question. Ale inne pytanie. Can you be ready when the thief comes? Czy możesz być gotowy na przyjście złodzieja? You see, I don't know when the thief is coming to my house, Ja nie wiem, kiedy złodziej pojawi się w moim domu, but I am ready for the thief. ale ja jestem gotowy na złodzieja. I have an aluminum baseball bat under my bed. Ja mam aluminiową laskę baseballową. It will bend, but it won't break. Ona się zegnie, ale się nie złamie. I don't know when the thief is coming, Nie wiem, kiedy złodziej przyjdzie, but I can be ready for the thief. ale mogę na niego być przygotowany. Let's go on to see what else Paul has to say here. Czytajmy jeszcze, jakie rady Paweł tutaj ma. Verse 3. 3 wiersz. While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Now I want to come back to this pregnant woman. Wróćmy do tej brzemiennej niewiasty. But first let me tell you why Paul is giving these illustrations. Ale najpierw chciałbym wyjaśnić, dlaczego Paweł taką ilustrację tu zamieścił. Verses 4 through 6. Wiersz 4 do 6. But you, brothers, are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. You are all sons of the light and sons of the day. We do not belong to the night or to the darkness. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. So then let us not be like others who are asleep, but let us be alert and self-controlled. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. You see, Paul is saying, you don't know when Jesus is going to come, Paweł chce powiedzieć, wy nie wiecie, kiedy Chrystus przyjdzie. but you don't need to be surprised either. Ale to was nie musi zaskoczyć. You can be ready when Jesus comes. Możecie być gotowi na to przyjście. Now I love his second illustration. Ta druga ilustracja mi się bardzo podoba. The illustration of the contractions in a pregnant woman. Właśnie ta ilustracja bólów brzemiennych kobiety. You see, we have 3 children. Mamy 3 dzieci. And we have had interesting experiences having those children.
I przy urodzeniu tych dzieci przeszliśmy przez interesujące doświadczenia. I grew up in a liberated generation. Ja wychowałem się w tym pokoleniu bardzo zliberalizowanym. When women could put roofs on houses, kiedy niewiasty mogą być dekarzami, and men were supposed to be there to deliver their babies. A mężczyźni są przy nich, jak one rodzą. So we became aware that our first baby was on the way. A więc myśmy byli świadomi tego, kiedy nasze dziecko się ma rodzić. And we were determined to do whatever it took to do it right. I myśmy byli zdecydowani wszystko poprawnie, należycie zrealizować. And so we attended childbirth classes. A więc uczestniczyliśmy do szkoły rodzenia. They were stupid things. To były głupoty. You have to run around with pillows under your arms. Trzeba było latać z poduszką pod ramieniem. And do all kinds of silly exercises. Wszelkiego rodzaju takie głupiutkie ćwiczenia. It just didn't seem to make much sense. To wcale nie wyglądało mi na coś sensownego. By the way, doctors often give out due dates. Lekarze bardzo często wyznaczają datę porodu. Do you know what a due date is? Wiecie, co to jest data porodu? A very general approximation. To jest takie ogólne określenie, kiedy to nastąpi. One lady I know visited her doctor. Pewna niewiasta, którą znam, udała się do lekarza. The doctor told her she was 2 months pregnant. Powiedział jej, że 2 miesiące jest już w ciąży. She had the baby 11 months later. A 11 miesięcy później urodziło się dziecko. Some of you can probably figure out what happened. Niektórzy z was prawdopodobnie już sobie domyślili się, co się stało. You just don't know when the baby's going to come. Naprawdę człowiek tak do końca nie wie, kiedy dziecko się pojawi. No one can give you an exact date. Nikt ci nie da dokładnej daty. So the only answer is to be ready. Więc jedyną odpowiedzią na sytuację jest gotowość. But we thought this is silly. Ale myśmy myśleli, to jest nierozsądne. 4 months of classes and exercise. 4 miesiące do klasy chodzić i ćwiczyć. Just to get through a few hours of contractions. Po to, żeby ten poród, kilka godzin może to potrwa. It's just not worth it. Nie warto. Then the day came. Ale nadszedł ten dzień. It was like no day before it and no day since. Przedtem takiego dnia nie było i potem się też nie powtórzył. We went through about 8 hours of contractions. Właśnie poród trwał prawie w sumie przez 8 godzin. It was the most awful experience of my life. To było najokropniejsze doświadczenie w całym moim życiu. I regretted every class that I had slept through. Ja żałowałem, że po prostu chodziłem na wagary zamiast do tej klasy. I had never seen my wife suffer like that. Ja nigdy jeszcze nie widziałem, żeby moja żona tak cierpiała jak wtedy. At one point, I had to leave the room and cry for a half an hour. W pewnym momencie musiałem wyjść z tej porodówki i płakałem przez pół godziny. And no nurse could stop me. I żadna pielęgniarka nie mogła sobie ze mną dać rady. Alas, the day came and I was not ready. Nadszedł ostatni dzień, a ja nie byłem gotowy. And then came transition. I wtedy nadszedł poród. It's a special period of about 30 to 45 minutes just before the baby comes. 40, około 5 minut tuż przed samym urodzeniem. During this time, strange things happen to women. Wtedy dziwne rzeczy dzieją się z kobietami. They sometimes get a kind of gravelly tone in their voice. Czasem po prostu taki zachrypiały głos dostają. Sometimes they begin using words that you didn't know they knew. Czasem wypowiadają słowa, o których nie miałeś pojęcia, że one je znają. There are stories all around Andrews about the pastors' wives who have babies there. W Andrews opowiada się przedziwne historie o żonach pastorów, które rodziły. And suddenly remember words they hadn't spoken in 20 years. Pamięta się te słowa przez 20 lat. There's another possible development. Może się rozwinąć inna sytuacja też. And that is that the woman will suddenly feel very insecure. Kobieta może czuć się bardzo niepewna wtedy. And she will say something like, i wypowiada na przykład coś takiego. I've decided not to have this baby. Let's just go home. Ja zdecydowałem się, że nie będę rodzić. Idziemy do domu. We can maybe come back in a week and do it Być może then. za tydzień się zdecyduję
These are all signs of transition. To są właśnie te oznaki przejściowego okresu. I prefer swearing to what happened to me. Ja wolę po prostu nawet już przekleństwa w takiej sytuacji. My wife got me in a full Nelson headlock and hung on for 45 minutes. Moja żona mnie tak chwyciła za szyję i trzymała 45 minut. Good for you. I couldn't move and I could hardly breathe. He remembers. Nie mogłem się ruszać i prawie że nie oddychałem. And soon it was all over. No i wreszcie skończyło się. My wife looked in my eyes Żona popatrzyła mi w oczy. and she said, I will never have another baby as long as I live. Powiedziała, do końca życia nie będę już rodzić. And I replied, I odpowiedziałem, you have another one, you're having it by yourself. jak będziesz miała jeszcze jedno, to sama sobie je poczniesz. But funny things happen. Ale wydarzyły się dziwne rzeczy. Time passes. Czas przeminął, People forget. ludzie zapominają And you begin thinking it would be nice to have another baby. i zaczynają myśleć, byłoby przyjemnie, gdybyśmy mieli drugie dziecko. You know, I'm glad to have had a second chance. Ja po prostu zadowolony jestem z tego, że dano mi drugą szansę. And the serious thing about the second coming I to, co jest poważne, a wiąże się z powtórnym przyjściem Chrystusa, is that there will be no second chance. to, że wtedy już nie będzie drugiej szansy dla nikogo. And I want to be ready when Jesus comes. I ja chcę być przygotowany na przyjście Chrystusa. And I've never wanted to be ready for something any more than I was for that next baby. Ja nigdy w życiu nie przygotowywałem się do niczego tak, jak na urodzenie tego drugiego dziecka. We took the classes a whole lot more seriously this time. Myśmy bardzo poważnie podeszli do tych zajęć w szkole rodzenia. My wife was fantastic. Moja żona była fantastyczna. She learned principles of relaxation that I think very few people have ever Ona learned. nauczyła się umiejętności relaksowania, co potrafi bardzo niewielu ludzi. She learned to lay down in a certain position and just let her mind totally relax. Ona nauczyła się takiego układu ciała w określonej pozycji i relaksowała i ciało, i umysł swój. So as not to fight against the contractions, but just let them take their course. A więc my miast walczyć z tymi skurczami, myśmy poddali się temu procesowi. I was busy too. Ja też byłem bardzo zajęty. I was studying to learn everything I could about labor and delivery. Ja uczyłem się i studiowałem wszystko, co związane było z porodem. I learned that there are 3 stages of labor. Dowiedziałem się, że są 3 takie stadia tego procesu. The first stage is not too bad. Pierwszy, nietrudny. Women will often crack a few jokes. Po prostu żona będzie wypowiadała różne rzeczy, czasem zabawne nawet. And they experience what my wife called fun contractions. I to, co w przypadku mojej żony pojawiło się, to było podobne do zabawy nawet. But stage 2 gets a lot more serious. Ale to drugie stadium jest o wiele bardziej poważne. The serious work is underway. Właśnie poważne rzeczy się dziać zaczynają. The stage 3 is transition. A trzecie stadium to już jest urodzenie. You already know more about that than you want to. Człowiek dowiaduje się więcej o tym, niż chciałby wiedzieć. We didn't know when the baby was going to come, My nie wiedzieliśmy w dalszym ciągu, kiedy to dziecko się pojawi, but we could be ready ale whenever that baby comes. mogliśmy być gotowi na jego przyjście w każdej chwili. The day finally came. Nadszedł ten dzień, It was 1 o'clock in the afternoon. to była pierwsza w południe. And the first contractions were happening. Pierwsze te skurcze porodowe się pojawiły. My wife was terrific. Moja żona była przerażona. She says, "Oh, this is going well. Mówi, ale później mówi, już wszystko dobrze jest. Why don't I go visit the doctor? Gdy poszedłem odwiedzić lekarza,
And then we'll go shopping at the mall for a while. Pójdziemy sobie do lekarza, powiedziała mi też, później na zakupy, And then we'll drive to the hospital and have the baby. a później pojedziemy do szpitala i urodzę. The shopping mall was 40 kilometers away. Pamiętajmy, że centrum, gdzie robiliśmy zakupy, było 40 km oddalone, The hospital was 5 kilometers away. a szpital 5 km od naszego domu. She had plans. A ona miała plany. And I said, well, why don't you go to the doctor and then we'll have something to eat at the restaurant next door. Powiedziałem, wiesz co, idź lepiej do lekarza, a później do restauracji pójdziemy coś zjeść. And then if you're feeling good, we can go down to the A mall gdy for a będziesz bit. się czuła dobrze, no to pojedziemy. She came out from the doctor's office. Wyszła z gabinetu lekarza, We're not going to the mall. a więc nie jedziemy do centrum handlowego. She says, I think things are getting a little more serious. Ja sądzę, że sprawa jest poważniejsza. And of course I was watching these various stages. A ja obserwowałem te poszczególne fazy. And I said, well, let's have a meal and then we'll call the birthing instructor. Powiedziałem wobec tego, posilmy się, a później nawiążemy kontakt z lekarzem, z ginekologiem. And the teacher agreed to meet us in the Położnikiem. hospital at 5 o'clock. I umówiliśmy się, że o 5:00 mamy być w szpitalu. We got to the hospital and they wouldn't let us in. Ale gdyśmy przyjechali do szpitala, nie wpuszczono nas, My wife was doing too well. bo moja żona czuła się zupełnie dobrze. When contraction would come, she'd say, excuse me, Gdy przychodził taki skurcz, ona przepraszała, and she would just relax and it would pass. oddychała, zrelaksowała się, minęło. And then she'd start telling jokes again. I znowu zaczęła żartować. And the hospital staff said, come back tomorrow. I wtedy pracownicy szpitala powiedzieli, proszę jutro przyjechać. And I said, no, she's having the baby between 7 and 10 tonight. Powiedziałem, nie, ona dzisiaj pomiędzy 7 a 10 urodzi. But they wouldn't believe us. Ale oni nam nie wierzyli. So I said, we have to prove ourselves. Powiedzieli, no będziemy musieli to udowodnić. So we began walking up and down the halls of the hospital. Zaczęliśmy chodzić tam i z powrotem po holu w szpitalu. And that, of course, encourages the process to continue even faster. A to oczywiście wzmaga te procesy i przyspiesza poród. And by 7 o'clock, finally figured out that she was in stage 2 after all. Około 7 stwierdzili, że ona już była w tej fazie drugiej. And they finally let us into the birthing room. I wpuszczono nas na porodówkę. The ones in many parts of America are laid out like a bedroom. W niektórych częściach Ameryki wygląda to jak sypialnia. And it doesn't have the hospital environment, Nie ma tam, nie wyczuwa się tego środowiska szpitalnego. which is nice. To jest bardzo przyjemne. My wife was terrific. Żona była cudowna. She would just lay there on the bed, Leżała w łóżku, and I would lay next to her or kneel by the bed and a just talk to her. ja obok niej przy łóżku rozmawialiśmy. And she'd be telling funny stories. Ona opowiadała, dowcipkowała. And then a contraction would come and she'd say, excuse me. I gdy przychodził skurcz, ona znowu mówi, przepraszam cię. She would relax and work through it. Zrelaksowała się, przeszła. I'd say a few words of encouragement. Powiedziałem kilka słów, żeby ją podtrzymać, zachęcić. I had the hard part. Ja ciężko pracowałem. And then about 8:45, Około za 15:09 I began getting thirsty. mnie się zachciało pić. And I said, I think I'll get up and go in the next room and get something to drink. Sądzę, przejdę do następnego pokoju i przyniosę coś do picia. And she reached out to my arm. A ona chwyciła mnie za rękę. She says, please don't go. Proszę nie odchodź. Just stay here with me. Zostaj tutaj ze mną. I looked at the birthing instructor, Popatrzyłem na położnika. raised my eyebrows, Podniosłem moje brwi. and she went like this. A ta niewiasta rozłożyła ręce. Was this transition? Czy to już się zaczęło? Insecurity is an aspect of transition. Niepewność, która się pojawia i taka obawa jest synonimem już tych procesów porodowych. There was no gravelly voice. Ale nie było tego zachrypiałego głosu, There was no swearing. nie było przekleństw, There was no headlock. nikt mnie za kark nie trzymał. She just said, please stay with me. Ona tylko poprosiła, zostań ze mną. In the back of my mind, I said, watch carefully. I wtedy gdzieś tam z tyłu w moim mózgowie odezwał się głos, uważaj teraz. Could this really be it? Czy to już jest to? 10 minutes later, 10 minut później she said, I felt something. powiedziała, coś czuję.
I felt during the last contraction that the baby was moving down. Odczułam podczas ostatniego skurczu, że dziecko przesuwa się. And would you like me to call a doctor? Chciałabyś, abym zawołał doktora? She said, yes, please. Zawołaj. So I went out of the room to find the doctor. Wyszedłem, ażeby poprosić lekarza. The doctor was by the nurse's station. Ale był w pokoju pielęgniarskim. She was sitting on a low stool. Lekarka siedziała na takim małym stołeczku. She had her feet up on the counter. A na takim biurku trzymała swoje nogi i palcami She was going myła. like this. Właśnie w ten sposób. I could see it in her face. Ja widzę jej twarz nadal. I'm going to be here all night with this one. Będę tutaj całą noc, nikt mi nie przeszkodzi. And I said, doctor, I think if you come and examine my wife, you'll be interested in what you see. Powiedziałem pani doktor, gdyby pani przyszła, zbadała moją żonę, to zapewne będzie pani zainteresowana tym, co się dzieje. It was 5 minutes to 9. Było 5 minut do 9. The doctor came into the room, Weszła do pokoju, and the baby was crowning, a dziecko po prostu już było. which means if the doctor had not come, Co oznacza, że gdyby lekarka nie przyszła, she would have had the baby without the doctor in to 5 or 10 minutes, urodziłaby to dziecko za 5, może 10 minut sama. and without even pushing. Nawet bez parcia. The doctor immediately became alarmed, Ta lekarka natychmiast zaniepokoiła się and she pressed a button, i nacisnęła guzik. and about 15 nurses suddenly appeared. Nagle 15 pielęgniarek chyba się They pojawiło. came out of the walls and down from the ceiling. One gdzieś tam ze ścian wychodziły z powary. I mean, they were everywhere. Wszędzie były. And Kimberly was born at 2 minutes before 9 o'clock. I Kimberly urodził się 2 minuty przed 9. It was a wonderful experience. To było wspaniałe doświadczenie. Well, I have to admit, Muszę przyznać jednak, my wife said it was almost wonderful. żona powiedziała, że to było prawie wspaniałe. Because you see, the contractions were the same, Dlatego, że te bóle były te same. and they lasted just as long as previous times. Trwały tak samo długo jak przy pierwszym porodzie, But my wife was ready, ale moja żona była na to przygotowana. and I was ready. I ja też. You see, you don't need to know when the contractions are coming Wcale nie jest konieczne, aby wiedzieć, kiedy przyjdą bóle, to be ready when they come. aby być gotowym na to, gdy przyjdą. And you don't need to know when Jesus is coming I nie musisz wiedzieć, kiedy Jezus przyjdzie, to be ready when he comes. by być gotowy na dzień, kiedy się pojawi. It reminds me of a rabbi Przypomina mi to pewnego rabina, who was approached by one of his students. którego pewien student zapytał. And the student asked him an important question. Pytanie było bardzo istotne. He says, when should I get ready to meet God? Kiedy powinienem się przygotować na spotkanie z Bogiem? And the rabbi said immediately, Rabin powiedział natychmiast, get ready the day before you die. przygotuj się dzień przed swoją śmiercią. To which the student answered, A wtedy student odpowiedział, but when will I die? a kiedy umrę? And the rabbi said, Rabin powiedział, no one knows. tego nikt nie wie. Therefore the Bible says, today, if you will hear his voice, Dlatego Biblia mówi, dziś, jeśli głos Jego słyszysz, harden not your hearts. nie zawardzaj swojego serca. You don't need to remain a moment longer outside of Jesus' love. Nie musicie ani przez chwilę już pozostawać poza zasięgiem miłości Jezusa. If God has touched your heart tonight, Jeżeli Bóg dotknął twojego serca dzisiaj, and you want to be ready when Jesus comes, a ty chcesz być gotowy na przyjście Jezusa, you can begin tonight. to możesz dzisiaj to rozpocząć. You can say in your heart, Jesus, I want you. W twoim sercu powiedz Jezusowi, pragnę Cię, Panie. Give me that love for you that we've been talking about tonight. Daj mi tę miłość do Ciebie, o której dzisiaj słyszałem. Help me to be so in love with you that I want to be ready each day for you. Pozwól mi, pomóż tak się rozmiłować w Tobie, aby być gotowy na to spotkanie codziennie. Would you make that decision tonight? Czy taką decyzję chcesz dzisiaj podjąć? Let's pray together. Módlmy się razem. Dear Lord, Drogi Panie,
I thank you for your continuing call to us. Dziękuję Tobie za ustawiczne wezwanie, jakie do nas kierujesz. I'm thankful you gave me a second chance to be ready for my children to come. Dziękuję Tobie za to, że dałeś mi drugą szansę, aby przygotować się na urodzenie moich dzieci. But we know that the day is coming when there'll be no more second chances. Ale wiemy, że zbliża się dzień, kiedy nie będzie drugich szans. And that our attention must now be on today. I powinniśmy skupić naszą uwagę na tym, co się nazywa dzisiaj. I pray that each person that has made a decision in their hearts Proszę, aby wszystkie te osoby, które podejmują decyzje w swoich sercach, would be drawn close to you tonight. były dzisiaj wieczorem do Ciebie pociągnięte. That you would assure them that you are going to make them ready. Abyś Ty dał im tę pewność, wlał w serca, że Ty ich uczynisz gotowymi. Give us a love for you. Daj nam miłość do siebie. Not because we are deserving of your love. Nie dlatego, że zasługujemy na tę Twoją miłość. Not because we're worthy of a relationship with you. Nie dlatego, że jesteśmy godni posiadania stosunków z Tobą. But because you love us. Ale dlatego, że Ty nas miłujesz. And you've made the way plain in Jesus. I Ty przygotowałeś wszystko w Jezusie. I pray that no one would leave this place tonight Modlę się, aby nikt dzisiaj nie wyszedł z tego miejsca without making that commitment to you. bez takiej decyzji i oddania się Tobie. Thank you, Lord, for bringing your Spirit here tonight. Dziękuję Tobie, Panie, za Ducha Twego, który był obecny dzisiaj. We thank you in Jesus' name. W imieniu Pana Jezusa Ci dziękujemy. Amen. Amen.